gdzie znajdziemy tak dobrze zachowane mury miejskie, jak żyło się w księstwie biskupim, gdzie mieszkał kat z rodziną, dzięki komu powstały te piękne kamienice, gdzie znajduje się najlepiej zachowana na Opolszczyźnie renesansowa wieża i co mają wspólnego Tatarzy, Turkowie i obronny kościół. Zabieramy Was dziś do urokliwego miasteczka z bogatą historią, sięgającą drugiej połowy XIII wieku. Jest ono przykładem miasta z najlepiej zachowanym układem średniowiecznym, z prawie kompletnymi murami obronnymi. To przepełnione tajemniczym klimatem mrocznych wieków miasto kusi turystów wieloma świetnie zachowanymi zabytkami, które cudem przetrwały przez setki lat. Zapraszamy na wycieczkę do Paczkowa. Paczków to już trzecie miasto na naszym kanale, które doczekało się przydomku polskie Carcassonne. We wcześniejszych filmach mogliście obejrzeć już Szydłów i Chełmno oraz inne miasta ze świetnie zachowanymi murami obronnymi, jak niedaleka Bystrzyca Kłodzka. Dziś odwiedzamy miejscowość, którą nazwano tak nie tylko ze względu na fortyfikacje, ale też i na to, co znajduje się wewnątrz nich. Ten unikat na skalę całego kraju doceniono w 2014 roku, przyznając mu status pomnika historii. Strzeliste wieże, miejskie bramy i potężny kościół obronny to tylko kilka z ciekawych miejsc, które zaskoczą Was w Paczkowie. Położony na terenie księstwa nyskiego Paczków, powstał w 1254 roku na prawie flamandzkim z inicjatywy biskupa wrocławskiego Tomasza I Koźlowargiego. Założenie miasta związane było z intensywną akcją kolonizacyjną hierarchów na ziemi nysko-otmuchowskiej, którzy dążyli do utworzenia własnego władztwa terytorialnego na wzór książęcy. Sukcesy biskupów doprowadziły do konfliktu z książętami piastowskimi, po których ziemię sięgali. Ostatecznie w 1290 roku, gdy Henryk IV przekazał na łożu śmierci prawa książęce biskupowi Tomaszowi II, powstało księstwo biskupie, a Paczków miał strzec jego południowo-zachodniej granicy. Ponieważ granice księstwa położone były w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, Paczków od początku istnienia był silnie ufortyfikowany. W XIV wieku za rządów i z funduszy biskupa Przecława z Pogorzeli, zwanego fortyfikatorem księstwa nyskiego, Paczków otoczono kamienno-ceglanymi murami obronnymi. W 1429 roku mury i baszty z uwagi na zły stan techniczny częściowo zburzono. Zostały one odbudowane na początku XVI wieku. Ze względu na swoje graniczne położenie i związki z biskupstwem wrocławskim, ze zmiennym szczęściem toczyły się losy miasta i jego mieszkańców. Do XVI wieku miasto przeżywało okres względnej prosperity. W kolejnych stuleciach, na skutek częstych klęsk żywiołowych i najazdów, nastąpiło jego znaczne zubożenie. Już podczas wyniszczającej wojny 30-letniej w XVII wieku Paczków utracił znaczenie militarne. Odżył dopiero w XIX wieku, kiedy ostatecznie zniesiono władzę biskupów i poprawiła się koniunktura gospodarcza.
Mimo rozbudowy przedmieść oraz powszechnej akcji niwelowania pierścieni fortyfikacji, włodarze miasta nie zdecydowali się na zburzenie murów. Naprawy i gruntownego uporządkowania miejskich fortyfikacji dokonano w XIX wieku. W tym czasie pojawia się zainteresowanie średniowiecznymi fortyfikacjami i w latach 40. XIX wieku przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie, a pod koniec stulecia częściową rekonstrukcję zwieńczeń murów i baszt. W 1847 roku rozebrano budynki i mosty bramne oraz zasypano fosę, tworząc w jej miejscu planty miejskie, a dla poprawy komunikacji przebito 4 nowe przejścia w murze. Okres II wojny światowej przyniósł niewielkie zniszczenia, które po wojnie odbudowano. Dziś możemy podziwiać świetnie zachowane średniowieczne mury obronne, miejscami dochodzące do 7 metrów wysokości. Otaczają one miasto regularnym owalem o długości 1200 metrów. W ich ciągu osadzone były baszty łupinowe, z których do dziś przetrwało 19. Wcześniej było ich 24. Ich wygląd jest różny. Niektóre sięgają wysokości murów obronnych, inne wyraźnie je przewyższają. W wielu z nich zachowały się liczne otwory strzelnicze. Niestety po wypadku w 2018 roku ścieżka po murach miejskich została rozebrana i dziś możemy oglądać je tylko z ziemi. Wzdłuż linii murów miejskich znajduje się kilka ciekawych obiektów, które warto zobaczyć. W pobliżu dawnego cmentarza i pierwszej szubienicy, tuż za wieżą Nyską, stoi wybudowany metodą muru pruskiego XVIII-wieczny dom kata, w którym oprawca mieszkał z rodziną. Miejsce te jest owiane licznymi legendami i niezliczoną ilością mrocznych opowieści. Jedna z nich głosi, iż w samym Paczkowie kat nie wykonywał wyroków, bo bał się zlinczowania przez mieszkańców. Prawdopodobnie ostatnim katem, który zamieszkiwał osobliwy budynek, był Karol Flux, zmarły w 1859 roku. Budynek został odnowiony w ostatnich latach dzięki unijnemu wsparciu. Mieści się w nim Centrum Informacji Turystycznej i Izba Pamięci. W pobliżu bramy wrocławskiej, tuż za murami miasta, w 1902 roku protestanci wznieśli kościół w stylu neogotyckim. Ten wybudowany z czerwonej cegły budynek powstał według projektu Bernarda Nipcza. O pierwszych protestantach w Paczkowie wzmianki pojawiają się już w 1791 roku, lecz dopiero w 1902 wybudowali oni pierwszą w miasteczku świątynię. Po 1945 roku kościół przejęli katolicy i obecnie opiekują się nim redemptoryści. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Budowę murowanej świątyni w Paczkowie rozpoczęto ponad 100 lat po lokacji miasta z fundacji biskupa Przecława z Pogorzeli. W XVI wieku kościół inkastelowano, czyli nadano mu charakter obronny i włączono do systemu warownego miasta. Stało się to po wcześniejszych doświadczeniach,
między innymi z wojen husyckich w 1428 roku i z powodu obawy przed najazdem Turków. Podczas przebudowy przekształcono dachy i wybudowano ganki strzelnicze zakończone attyką. Wówczas również w południowej nawie postawiono okrągłą kamienną studnię, zwaną w legendach studnią tatarską. Czerpana z niej woda miała służyć obrońcom i chroniącej się tutaj ludności w razie oblężenia miasta. Studnia nazywana jest tatarską, choć powstała z obawy przed Turkami. Tę nieścisłość tłumaczy jedna z legend. Tuż przed powstaniem miasta, gdy okoliczne włości słynęły z hodowli pięknych koni, okolice najechali wracający z bitwy pod Legnicą Tatarzy. Traf chciał, że jeden z nich zakochał się w córce właściciela. Nic nie dały prośby o rękę dziewczyny, więc młodzian uprowadził ukochaną. Otmuchowscy mieszczanie, gdzie młodzi zatrzymali się na chwilę, pochwycili ich i licząc na sowitą nagrodę odprowadzili do ojca. Pan córce przebaczył, a Tatara utopił w studni. Od tej pory, jeśli nad studnią nachyli się piękna niewiasta, to woda mocno się burzy niczym krew zakochanego Tatara, a gdy spojrzy w nią brodaty mężczyzna, mętnieje. Do dziś zewnętrzny widok kościoła przypomina raczej warownię niż miejsce modlitwy. Był to planowy zabieg mający zmylić Turków, którzy ostatecznie do Paczkowa nie dotarli. W kolejnych stuleciach wygląd kościoła nie uległ już zasadniczym zmianom i w tej formie możemy go dziś podziwiać. Monumentalna budowla góruje nad miastem i zwraca uwagę potężną wieżą i charakterystycznym dla gotyckich budowli wykończeniem dachu w formie tak zwanych jaskółczych ogonów. Wystrój wnętrza pochodzi głównie z początku XIX wieku. Największe perełki z okolic XV stulecia, rzeźby Dłuta Wita Stwosza, znajdują się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Warto zwrócić uwagę na neogotycki ołtarz główny z figurami świętego Jana Ewangelisty, świętych Piotra i Pawła oraz sceną ukoronowania Matki Bożej. W kaplicy rodowej rodu von Maltitz znajduje się manierystyczny ołtarz wykonany jako jedyny w Europie z jednego bloku piaskowca, którego autorstwo przypisuje się Georgowi Grabecherowi. Wewnątrz i na elewacjach kościoła znajdują się kamienne, figuralne epitafia i płyty inskrypcyjne z XVI i XVII wieku. Kościół jest jedną z najsłynniejszych świątyń warownych w Europie Środkowej i wręcz podręcznikowym przykładem gotyckiej architektury sakralnej. Status pomnika historii Paczków dostał jednak nie tylko dzięki fortyfikacjom, ale i całemu zespołowi staromiejskiemu, czyli charakterystycznemu dla miast śląskich układowi urbanistycznemu opartemu na schemacie szachownicy. Od XIII do XV wieku miasto rozwijało się dynamicznie, do czego znacznie przyczynili się biskupi za sprawą nadawanych przywilejów. Koniec XV wieku i połowa XVI to okres największej świetności miasta. Paczków stał się ważnym ośrodkiem wyrobu sukna i handlu, które stanowiły podstawę zamożności miejscowego kupiectwa.
Okres prosperity oraz przejęcie władzy na Śląsku przez austriackich Habsburgów spowodowały, że mieszkańcy Paczkowa zaczęli zamieniać swoje drewniane domy na budynki murowane. Wokół prostokątnego rynku zaczęły powstawać piękne kamienice, najstarsze pochodzące z około 1500 roku, po dziś dzień zachowały renesansowe kształty. Dominują tu jednak budynki z XVII i XVIII wieku oraz domy przebudowane w XIX stuleciu. Zabudowa centrum stanowi przekrój niemal wszystkich stylów, a spacer uliczkami Paczkowa może stać się prawdziwą lekcją historii architektury. Rozwój miasta przyczynił się także do budowy obiektów użyteczności publicznej. W połowie XVI wieku powstaje ratusz, a chwilę później renesansowa wieża, która jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów na Opolszczyźnie. Jej konstrukcja jest u podstawy kwadratowa, a u góry ośmioboczna i ma aż 9 kondygnacji. Zwieńczona jest gankiem i murowanym ostrosłupowym hełmem z iglicą. Sam budynek rajców, wielokrotnie przebudowywany, prezentuje dziś cechy stylu późnoklasycznego, które nadano mu w latach 20. XIX wieku. Podobnie jak przed wiekami, dziś w ratuszu mają swoją siedzibę władze samorządowe. W XVII wieku Paczków dziesiątkują epidemie, pożary i wojna 30-letnia, podczas której miasto jest na zmianę plądrowane i umacniane zarówno przez Szwedów, jak i Saksończyków. Ponowne ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero w XIX stuleciu, kiedy wraz z przejęciem całego Śląska przez władze pruskie zniesiono władzę biskupa i w 1810 przeprowadzono sekularyzację księstwa. W 1874 roku uruchomiono linię kolejową, tak zwaną magistralę podsudecką, co pobudziło rozwój lokalnej gospodarki. Obie wojny światowe nie pozostawiły w Paczkowie znaczących śladów. W połowie marca 1945 roku na wieść o zbliżającym się froncie ewakuowano znaczną część mieszkańców, kierując ich w pobliskie Góry Złote. Na Paczków spadły jedynie 3 bomby lotnicze i wkroczyła do niego Armia Czerwona. Większość ludności powróciła do domów, jednak nie na długo, gdyż w 1946 rozpoczął się proces wysiedlania Niemców. Na ich miejsce stopniowo przybywali osadnicy polscy i przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Będąc w Paczkowie, warto także odwiedzić jedyne w swoim rodzaju Muzeum Gazownictwa, utworzone w dawnej gazowni miejskiej. Znajduje się tu ekspozycja pokazująca ponad 3000 eksponatów, obrazujących jego rozwój. Nam niestety nie udało się go odwiedzić, nad czym strasznie bolejemy, ale pokazujemy Wam kilka fotografii ze strony muzeum, które być może zachęcą Was do odwiedzin. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.